Na przednim panelu znajdują się klawisze skrótowe. Teraz sprawdzimy sobie funkcje wewnętrzne tego telefonu. W tym przypadku nie mamy już włącznika u samej góry, tylko tutaj klawisz włączania jest na klawiaturze funkcyjnej. Jeszcze dopowiem, że telefon posiada współczynnik SAR, czyli niekorzystne promieniowanie na nasze ciało, szczególnie na głowę. Jest to 0,66. Jest to niski stopień promieniowania, także tym bardziej polecam ten telefonik, gdybyście Państwo chcieli go zakupić i gdybyście gdzieś tam jeszcze go wychacili w dobrym stanie. Sprawdzimy sobie funkcje. Menu tego telefonu jest troszkę unowocześnione niż u innych telefonów Sony Ericsson. Jak widzicie, telefon posiada przesyłanie danych, plików muzyki itp. itd. Przez Bluetooth i kabel USB. Niestety nie posiadamy w tym telefonie Wi-Fi. Telefon obsługuje sieci komórkowe, takie jak GSM, 3G, tylko GSM i Edge. W telefonie można, jak widzicie, ustawić na głównym pulpicie dużą godzinę lub w ogóle może jej nie być. Sprawdzimy sobie drobne funkcje tego telefonu. Jak widzicie, oczywiście jest alarm. Fajna sprawa w tym telefonie, bo działa nawet gdy telefon jest wyłączony. Aplikacje, menadżer plików, później do nich przejdziemy. Przesyłanie plików, tu znajdują się pliki przesyłane z internetu, kalendarz, zadania, notatniki, fajna opcja, bo można ustawić notatkę na pulpicie telefonu, połączenia wideo, czyli te słynne wideo rozmowy, synchronizacja, minutnik, stoper, latarka. Sprawdzimy teraz latarkę, jak nam mocno świeci. Dość mocno. To jest tylko jedna dioda. I oczywiście kalkulator, który jest nam bardzo potrzebny. Sprawdzamy sobie inne funkcje, tu mamy akurat radio, track ID. Track ID akurat wspominałem w poprzednich filmach, służy do znajdowania nazwy utworu bądź wykonawcy. Jeśli nagramy dźwięk na przykład z radia czy z innych jakichś czy z telewizji, czy z płyty, nie znamy tego utworu, on nam odnajduje nazwę i wykonawcę tego utworu, ale chyba już teraz ta aplikacja nie jest wspierana i nie działa. Nagraj dźwięk, film pokazowy tego telefonu. Przechodzimy do funkcji aparatu tego telefonu. Sprawdzimy sobie, jakie ma opcje, co można zmienić, zrobić. Jak widzicie, na wideo widać wszystko, jakie posiada funkcje. Tu krajobrazy, portrety. W telefonie można oczywiście zmniejszyć jakość zdjęcia do najniższej VGA. Oczywiście jest to niepotrzebne. Można ustawić makro, nieskończoność, włączyć diodę w aparacie, w wideo, samowyzwalacz, tryb pomiaru światła, normalny punkt, balans bieli można ustawić w świetle dziennym, żarówkowym, jak jest pochmurno, i różne efekty ustawić w ustawieniach aparatu, jak i również różne opcje, reset ustawień itd., jak widzicie. Teraz sobie sprawdzimy oryginalne dźwięki, jakie producent nam wgrał w ten telefon. Już wchodzimy.
Telefon, jak wcześniej wspomniałem, posiada głośniki dobrej jakości stereo. Posiada on również GPS-a. Można sobie wejść tutaj w Google Maps, poszukać miejsce, do którego chcemy dojechać, bądź wynajdzie nam miejsce, ten punkt, w którym się znajdujemy, z jakąś tam dokładnością. Nie jest to czasami idealne, ale na pewno przydatne w takich telefonach. Teraz sobie wejdziemy tutaj w aplikacje, jakie telefon, jaki producent fabrycznie nam tutaj wrzucił w ten telefon. Zobaczymy. O, tu jest większość gier, które zostały wrzucone przez producenta. Jak sobie widzicie, można tutaj w telefon grać aplikacje i gry w formacie JAR. Tu dalej przejdziemy do aplikacji. Jak widzicie, jest tutaj nawet GG, Facebook. Nie jestem pewien, czy jeszcze da się z niego korzystać. Z tego co pamiętam, został on ulepszany. Będzie trzeba raczej wgrać nowego. Nie zapominaj oczywiście tutaj o aplikacji też YouTube. Jeśli byście chcieli korzystać z telefonu z internetu, to polecam Operę 8.1. Jest to najnowsza Opera, która została zaprojektowana specjalnie na takie telefony tego typu. Oczywiście format tylko i wyłącznie JAR. Teraz sprawdzimy sobie, z jakiego roku pochodzi ten telefon. Na początku sprawdzimy baterię tego telefonu. Bateria tego telefonu to pojemność, myślę, że tu zobaczycie, 1000 Ah. Taka bateria wytrzymuje do około 4 dni. Tutaj widać też datę tej baterii. Została ona wyprodukowana w 2009 roku, w 41 tygodniu. Sprawdzimy teraz pod baterią rok tego telefonu. O. Telefon został wyprodukowany w 2010 roku, w 4 tygodniu. Jakiegoś danego telefonu. To już wszystko. Dzięki, cześć.